Dzień dobry. Dzisiaj zajmujemy się tak zwanymi ekwiwalentami zdania. Chodzi o ja, nein, doch. Ekwiwalent zdania zastępuje nam zdanie. I to jest das Satzäquivalent. Tu jest das, tu mamy ekwiwalent. Das Satzäquivalent i die Satzäquivalente w liczbie mnogiej. To są na przykład bitte i danke. Bitte proszę, danke dziękuję. Dlaczego one są ekwiwalentami? Bo nam zastępują zdanie. Tutaj mamy autora, to jest na wolnej licencji to zdjęcie. Ktoś pyta się mnie, czy chce kawę. Möchten Sie einen Kaffee? Tę tutaj na zdjęciu. A ja mówię bitte. Proszę. To co to znaczy? To znaczy, że chętnie. Teraz danke. Ktoś pyta się, czy chce kawę. Möchten Sie einen Kaffee? A ja mówię danke. Dziękuję. I teraz to danke może mieć dwa znaczenia. Albo danke, tak, dziękuję, proszę. Albo może być dziękuję, ja nie piję kawy. Oczywiście do tych ekwiwalentów zdań też trzeba trochę modulować głos. Bo jeżeli ktoś o tę kawę się zapyta i ja powiem dziękuję, to tak zrobiłam tę melodię, dziękuję. To znaczy każdy się raczej zorientuje, że ja nie. Ale tak samo jest z tym bitte, bo bitte to nie tylko proszę, ale to też może być rozkaz. Proszę wysiadać. Bitte steigen Sie aus. No i takimi najbardziej znanymi ekwiwalentami zdań, mało kto w ogóle pamięta, że to jest ekwiwalent zdań, są właśnie ja, nein i doch. Skąd ten temat? Ja miałam taką koleżankę kiedyś, która mówiła bardzo dobrze po niemiecku, ale się strasznie wstydziła. I jak byłyśmy w Niemczech, słuchajcie, przez 12 dni, byłyśmy 12 dni w Niemczech, to ta koleżanka mało mówiła, ona wszystko świetnie rozumiała. Ona tylko ciągle mówiła tak, ja, nein, nein, doch, doch. Jeszcze raz posłuchajmy tej melodii. Ja, nein, nein, doch, doch. I każdy z tych trzech ekwiwalentów zdań ma właśnie też swoją melodię. Oczywiście tak, nie albo doch. I teraz popatrzmy tutaj na takie komentarze z internetu. Już nie pamiętam skąd jest, ale mam tutaj autorów zapisanych. To były chyba recenzje do filmu, jakieś komentarze na temat filmu. Nie wiem, czy to nie było z YouTube'a. Pierwszy komentator napisał, no arcydzieło to raczej nie jest, a ten tutaj powiedział mu doch. I nie musiał pisać nic więcej. Wystarczyło jedno słówko doch, które ma ile literek? 4, nie? Raz, dwa, trzy, 4. I to doch zawiera nam całą opinię tegoż komentatora w stosunku do tego. No bo taka właśnie jest rola ekwiwalentów zdań. Ja to znaczy tak. Nie po polsku znaczy nie. A doch to ja bym zapisała jako jakżeż nie. Bo mało kto właśnie to tłumaczy w ten sposób. Bo to doch oznacza a jakżeż nie. I w ogóle to doch jest takie trochę potoczne i jeżeli na przykład jakaś bardzo ważna osoba, starsza, by nam coś mówiła i jak my powiemy tej osobie doch, no to znaczy lepiej nie mówić. Ja, nein, doch. Ma Pani kanał na YouTubie? Ja mówię tak. Haben Sie einen Kanal auf YouTube? Ja. Tak, mam kanał na YouTubie. Mogę powiedzieć nie, nie mam. Ma Pani kanał na YouTubie? Nie, nie mam kanału na YouTubie. Tutaj nie pasuje to słówko doch, czyli jakżeż nie. Ma Pani kanał na YouTubie? Jakżeż nie. Inna bajka, prawda? Natomiast jeżeli zadam pytanie z zaprzeczeniem, to sobie tu podkreślmy. Pani nie ma kanału na YouTubie, prawda? Bo tak to bym chętnie popatrzył. To teraz popatrzcie, co się dzieje. Jeżeli powiem tak, to w sumie nie wiadomo, co to jest za odpowiedź. Pani nie ma kanału? Tak, nie mam. Albo tak, może ma. Jeżeli powiem nie,
to odpowiedź robi się już podwójnie zamytlana. Pani nie ma kanału na YouTubie? Nie. Albo nie, rzeczywiście nie mam, albo jak wezmę nie plus nie, prawda, matematycznie, to minus z minusem robi nam plus, prawda? Czyli nie plus nie, to jest zaprzeczenie, czyli tak. W związku z tym jest to bardzo niewygodne. I dlatego mamy to słówko doch i doch nam mówi jakżeż nie. Pani nie ma kanału na YouTubie, a jakżeż nie? Mam. Doch, ich habe einen Kanal. Czyli, jeszcze raz, to doch oznacza jakżeż nie i ono nam jakby zaprzecza coś na nie. I tu wrócę jeszcze raz do tego cytatu z internetu. To zaprzeczenie to może być nicht, może być też ewentualnie kein, prawda? Mogłabym tutaj powiedzieć, no ja, kein Meisterwerk war es. To nie był żaden film mistrzowski, to nie było żadne arcydzieło, a ktoś mówi doch. Czyli tym doch zaprzeczam informację, w której jest jakiś negatyw, a ja chcę powiedzieć coś na odwrót. Ja teraz powiem tak. Mam wrażenie, że Was wynudziłam dzisiaj na lekcji. Ktoś powie tak, ale nas Pani znudziła. Nie, nie znudziła nas Pani. Ale jeżeli powiem, chyba nie znudziliście się dzisiaj na niemieckim, to jak odpowiecie doch, to co będzie znaczyło? Doch będzie znaczyło wynudziliśmy się. Zapraszam za tydzień, do usłyszenia. Dziękuję.